Witam Was w kolejnym odcinku Marty Misio Terroru. Marty Misio Dead. Dla jednych to będzie Marty Misio Terror, a dla innych Marty Misio Della. Przejdźmy jednak do rzeczy. Nasze spotkania będą składały się z dwóch części. Teoretycznej oraz praktycznej. A jako, że najbardziej oświeceni misio terroryści robią zawsze wszystko na opak, zaczniemy nie od teorii, lecz od praktyki. No, powiedz coś, Lucek, ale ja się wstydzę A dotykać z tobą nosa, to się nie wstydzisz, co? Ojeju, trochę mi głupio, no. Chciałem coś martynisiowego zrobić, no. No, idźmy jednak dalej. Dajmy już spokój temu Luckowi. No, taki bardzo groźny tylko diabeł, nie? Władca piekieł trochę nas właśnie tutaj postraszył, więc możemy przejść do rzeczy. Jak chcecie dostać się do 777 gęstości, gdzie panuje wieczna misio Terrolandia, to mamy dla Was świetny sposób na medytację. Starajcie się przez cały dzień nie myśleć, nie analizować, no bo na tym medytacja w końcu polega, tylko nazwać każdy otaczający Was przedmiot, każdą wykonywaną przez Was czynność misio. No to kto zademonstruje? O, króliczek jest chętny. Hej! Nie wiem, czy już mnie poznaliście, ale jestem króliczek Krum, Krum, Krum. Bardzo oświecony ze mnie króliczek, bardzo pokorny ze mnie króliczek. Bowiem najwyższa transcendencja kryje się w najpyszniejszej pokorze. A więc szykujcie się na mój występ. Zademonstruję Wam, jak wygląda poranna toaleta z misio medytacją. Wchodzę do łazienki. Siadam sobie na kibelku i mówię: misie kibel, misie sranie. Chyba po tej ostatniej imprezie tak jakoś mi nie dobrze. Misio żyganie. Trzeba wytrzeć. Misio papier toaletowy. Jak się już utrzemy, to podchodzimy do zlewu i mówimy: misio zlew, misio mycie rąk, misio podłoga. Oświecenie przyjdzie w tempie natychmiastowym. No. A jak się już oświecicie, to będziecie mieć takie rycie mózgu. A, tam mam jakiś dobry kawałek. Tak? Kawałek. A, to jest pojebane. Takie rycie mózgu Wam zrobiło.
raczej oazy spokoju. Wyłącz to. Ej, no czemu mi to wyłączyłaś? No, bo po prostu prawdziwe oświecenie znajduje się w ciszy. I tam, tego proszę. Ja wiem, że tacy słuchacze szukają grubego rozpierdolu. No, a ja tu się wam nie przedstawiłam. Jestem córka psychodelka i od czasu do czasu muszę przypomnieć misiakom, na czym polega prawdziwe oświecenie, bo trochę za dużo tu chaos panuje. Zapewne interesuje was symbol, który noszę na szyi. Pojęcie szampana. Regularna medytacja z tym symbolem może pomóc wam w podróżach do innych wymiarów. Przepraszam, trochę. Ja teraz szampana. Włączam szampana. No, można dzięki niej dostać się do innych wymiarów czasoprzestrzennych. Temu poświęcimy osobny odcinek. Powinnam powiedzieć wam coś więcej na temat medytacji. Skoro opisaliśmy już praktykę, to teraz przejdziemy do teorii. Aczkolwiek jak wiadomo, to praktyka w drodze do oświecenia jest najważniejsza. Teoria jest dla was tylko pewną mapą. Nie warto się do nich za bardzo przyklejać, żeby twory waszego umysłu nie przyswoiły czystej obecności. Jednak w racji tego, że jak wiadomo, przyczyny zmiany znajduje się na poziomie umysłu i ponad ten poziom nie wyszedł, pewne rzeczy musimy opisać na tym poziomie, abyśmy mogli w nich się wierzyć. Myślę, że język przeciętnego odbiorcy naszego kanału brzmi: posypię tę kreskę, bo już mi się zjazd łączył, a ja chcę mieć kopa. Z tym, że należy pamiętać, że wiele substancji przyjmowanych drogą donosową wzmacnia poziom myśli, ponad który akurat chcemy się wznieść. My tu proponujemy naszym słuchaczom znacznie lepszą drogę. Na początku w ogóle zaznaczmy, że ludzkość przechodzi na wyższy poziom ewolucji, a my wiemy, jak pomóc wam w tym przejściu. Ale temu też trzeba poświęcić osobny odcinek. Zanim jednak zasypiemy was morzem informacji, przygotujcie się na nie poprzez misję medytację. Dziś opowiem wam coś więcej na jej temat, a pozostałe zagadnienia będą stopniowo wyjaśnione w kolejnych odcinkach. Na pierwszy rzut oka może wydawać wam się to krótkie i infantilne, aczkolwiek są to tylko osądy trójwymiarowego umysłu. O tym, czym jest trzeci wymiar, też powstanie osobny odcinek. Zakontaktujcie w komentarzach zagadnienia, które mamy wyjaśnić, ponieważ nie sposób wyjaśnić wszystko od razu. W każdym razie miejcie dystans do tego, co na dzień dzisiejszy wydaje wam się mądre, a co wydaje wam się głupie. Wkrótce może się okazać, że wszystko jest zupełnie na odwrót i nic nie jest. Jedną z głównych tych rzeczywistości jest paradoksalność. Przejdźmy popatrzmy do wyjaśnienia teorii misja medytacji. Zajmijmy się najpierw wyjaśnieniem terminu. Czym jest misja, a czym jest medytacja? Słowo misja ma bardzo wysoką wibrację. Każde słowo ma bowiem określoną częstotliwość i zabiera nas do innej rzeczywistości. Polecam wam zwracać uwagę na to, jakich słów używacie. Od nich zależy cała wasza percepcja rzeczywistości i w wyniku tego cała rzeczywistość, w jakiej żyjecie. Słowo misia wprowadzi do waszej rzeczywistości dużo pluszowatości, a więc sprawi, że świat zacznie zjawić się wam jako miłe, urocze i bezpieczne miejsce, a tego przecież wszyscy najbardziej pragniecie. To jest podstawa, aby przejść do wyższego wymiaru. Im wyższe wibracje, tym większe wasze DNA. Następny termin to medytacja, która oznacza wykonywanie pewnej praktyki, która ma na celu wyciszenie naszego umysłu i przejście do punktu zero. Korzyści z wykonywania tych ćwiczeń są ogromne.
Ja się chętnie na ten temat wypowiem. A, nie wiem, czy jest to nastolatek. Potem chętnie poznamy twoją perspektywę. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że ich myśli nie są tak naprawdę ich myślami. Nasze umysły są radioodbiornikami. Niestety przeciętny, nieoświecony człowiek jest podłączony do bardzo negatywnych myślokształtów generowanych przez jaszczury. I czemu wy na mnie ciągle nadajecie, co? Oj, no przecież to nie o ciebie chodzi, no ty to jesteś jaszczurek, smoczek, wegetarianin, ty nawet nie jesteś jaszczurek, tylko ty jesteś smoczek. No, ty podsuwasz ludziom bardzo pozytywne myślokształty. Dlatego właśnie nie nazywam ciebie jaszczurem, tylko nazywam ciebie smoczkiem. A ja mówię o tych nikczemnych reptilianach, którzy zjadają ludzkie cierpienie na obiad. Oni specjalnie to robią. Podsuwają wam myśli o zabijaniu, o agresji, o terrorze, aby mieli potem dobry obiadek. Także pamiętajcie, że gdy w waszych głowach pojawiają się nikczemne myśli, to one nie są wasze. Ja myślę, że po prostu umysł przeciętnego człowieka jest przepełniony różnymi treściami przejętymi od społeczeństwa. Jednak treści te nie zawsze mogą być pozytywne dla naszego rozwoju, a niestety często są nawet negatywne. Wyjaśnijmy jednak chociaż, no z drugiej strony, jeśli chcemy wykroczyć poza dualizm, to powinniśmy wyjść ponad rozpatrywanie wszystkiego w takich zero-jedynkowych kategoriach jak pozytywne i negatywne, ale pewne rzeczy niełatwo wyjaśnić za pomocą umysłu. Myślę, że dojdziemy jeszcze do tego, że będziemy się porozumiewać z wami za pomocą różnych wysokowibracyjnych i wyższowymiarowych form, ale póki co no jednak jesteśmy ograniczeni do takiego środka komunikacji, jaki mamy i mogą się w naszym słownictwie pojawić pewne określenia, które mogą po prostu być związane z matriksem trzeciowymiarowej rzeczywistości. Tak w skrócie, no to każdy pozytywne i negatywne odnosi się do granica między pozytywnością a negatywnością jest oczywiście bardzo subiektywna, a dotyczy ona tego, że każdy z nas chce przecież być przepełniony emocjami, które nam po prostu pomagają, a nie takimi, które nam szkodzą. No, ale wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jak to, co teraz powiedzieliśmy, ma się do praktyki medytacji. Może ja pierwsza wyjaśnię, a ty dodasz potem parę swoich groszy. Bo słuchacze muszą wiedzieć, że chodzi o poważną praktykę, a nie o pisanie bajek. Oczywiście, że chodzi o poważną praktykę. O praktykę, która ratuje ludzkość przed tajemnymi wpływami z innych wymiarów, o których oni nawet nie mają żadnego pojęcia. Gdy wyciszamy się z nadmiernego, bardzo automatycznie odtwarzanego szumu informacyjnego, to wtedy mamy możliwość, aby w pełni jasny i klarowny sposób przejrzeć zawartość naszego umysłu. Bo tak normalnie, no to jesteśmy zupełnie przez ten umysł sterowani. Zupełnie nie mamy w zasadzie nad nim kontroli sobie. Wypełniają nas różne myślokształty, a my w pełni za nimi podążamy. Jednak dzięki medytacji, a już szczególnie misiom medytacji, możemy uświadomić sobie, jaką rzeczywistość budują nasze myśli i w jakim kierunku nas one kierują. Czy kierują nas faktycznie do rzeczywistości, której chcemy doświadczać, czy może nas kierują do rzeczywistości, której nie chcemy doświadczać. No wydaje się to oczywiste, że jak wy się przyjrzycie, co wy macie, co znajduje się w waszych umysłach, no to stwierdzicie, że to wcale takie oczywiste i łatwe nie jest. No.
Myślę jednak, że warto pokazać Wam jakiś przykład, żeby Wam uzmysłowić, o co dokładnie chodzi. Ale jak już obiecałam, najpierw oddam głos pieskowi Pajeckowi, a potem zademonstrujemy Wam scenkę, która ukaże Wam stan Waszego umysłu i w jaki sposób misio-medytacja wpływa na jego funkcjonowanie. No, ja jeszcze dodam do siebie, że dzięki misio-medytacji znajdujemy się w punkcie 0, który w ogóle jest bramą do innych wymiarów. Możemy sobie uświadomić to, jak bardzo daliśmy się zmanipulować. Ale wszystko zaraz zademonstrujemy. To idzie zagrać scenarza. No oczywiście mnie nie może zabraknąć. Ja zagram oświeconą. Musi być też jeszcze nieoświecony i jaszczur. Ale taki brutalny jaszczur. Nie żaden smak. Ja chcę zagrać. Ja będę jaszczurem. No to zaczynamy. Posuwajcie się, bo będzie czeka. No. Piękny, słoneczny dzień i kucyk idzie do pracy. Takie sobie ładna pogoda. Beznadziejna jest ta pogoda. Ten szef nie pójdzie. Muszę mu pierdolić. Jak przyjdę do pracy, to rozerwę tego szefa na szczęty. Jaka to w ogóle ubryka, że trzeba pracować. To jest zjebany dzień, że tak bardzo cierpi, trzeba się zabić. To trzeba kogoś zabić. No, no. Tak wygląda dzień przeciętnego człowieka. Załóżmy, że Kucyk spotka się z drugim zmanipulowanym przez niektórych pieskiem. I co się wtedy dzieje, zaraz pokażę. Jak nie jestem na wszystko skupiony. Muszę kogoś zjebać. Ty brzydalu, co ty się tam nie takisz? A jak ty śmiałeś się do mnie tak źle odezwać, co? To jestem najpiękniejsza kuzynka Rainbow, a ty mnie tak obraziłeś. Ja ci zaraz zajebiem. Tu. Co? A my jesteśmy policjanci i szukamy dobrego zarobku. No dawaj, trzeba tych kutasów wziąć. Teraz podniesiemy sobie statystyki. Tak, to wygląda dzień. Piękni ludzie w dołku, w teatryku, w szpitalu, albo po prostu w pracy, której nie lubią. A teraz zobaczymy, co by się stało, gdyby w porę przyszła do Kucyka oświecona Marty Misia. Cofnijmy się do czasu, zanim pojawił się zielony pies. No, nie wcale temu szefowi. Zajebiemy. No, zajebiemy, będzie rozpierdol. Marty Misia. Przecież chyba nie taki przykaz miałaś dać naszym córkom. No sorry. A róbmy to. No, to nie wiem, co mi przychodzi. Janek, co ty się będziesz tak spinał? Masz jakiegoś czarka, to się wyluzuje. Tylko ty spanie. Dzięki spaniu i dzieciczkami można przerwać. Można przespać na tej chorej planecie. I ci zaproponuję jeszcze lepsze. Co? No, dawaj. Myślę o misiemu okupacji. A więc zaczynamy. Misie chodzi. Misio krawężnik. Ale co mnie jakiś misio krawężnik obchodzi, jak szedł z kurierem? Ale gdzie ten szef jest? Czy ten szef jest koło nas? Nie. On istnieje tylko w swoim umyśle.
cieszyć. Dlaczego nie możesz się cieszyć piękną pogodą, tylko denerwuje się Misiecha? A bo szef wczoraj powiedział, że wyśle mnie do psychiatry. Jedna ręka. Ale to było wczoraj. Czemu nie możesz uczyć tej chwili najpiękniejszą chwilą w twojej koszecie? Patrz dookoła. Otaczają cię same misie krawężniki, misie chodniki, misie kosze na śmieci. Może teraz jeszcze tego nie ogarniasz, ale spróbuj każdą rzecz tak nasłuchać i zobaczysz różnicę. No, a teraz pokażę wam scenę, jak wygląda droga do pracy Rainbow po intensywnej praktyce misie medytacji. Misie chodnik, misie krawężnik, misie sklep. Kurczę, ale ładna pogoda, misia pogoda. Jakie to wszystko jest milusie. A trzeba zajebać trzeba. No tak, trzeba zajebać. Ale zaraz. To jaki stary myślowca. Misie szef, misie szef. Dawaj ten szefik taki milusi. Jak misie wesoła podskakuje do tej pracy. No, no, także widzicie różnicę. Jak nie chcecie dalej tkwić w tym obłędzie i chcecie wypełnić wasze życie radością i spokojem, dzięki którym zdobędziecie wielką moc, to oglądajcie kolejne odcinki Marty Misio Terroru i Marty Misio Deli. Do zobaczenia.